Good morning to you, good morning to you. We all in our places with sun-shining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning, everyone. I hope you can hear me because I did something in the settings today. And I hope that everything is fine, but I can see that my microphone is working. So I hope that it is everything in order. And I am still, but I'm going to check just in case, because you never know. And let me, hello, good morning, good morning, good morning. How is everyone and how was your weekend? How was your weekend? What did you do? Did you have a good one? I hope you did. It is this week. Is it Friday a day off in Poland? I can't remember if it is. I know Monday is a day off, so you're getting a long weekend anyway. I'm not really sure if Friday is, but I can't remember. I think in the UK it is a bank holiday. So it is a very long weekend there, which is very nice. This week I also am having a very long weekend. Hopefully everything will be okay and I can go away. I can see that everything is fine. So say hello in the comments and let me know how you are, how is everything, if you are okay. And if you are getting ready for Easter. So this week we have Easter, and I don't know if you're celebrating or not. If you're celebrating, if you're having any plans, I think a lot of people always not always, but a lot of people go away during this time because it's a long weekend. The spring is here almost, so it's a good time to go away for a bit. So maybe you are going somewhere, or maybe you're staying with your family at home. I am planning to go away. I was sick. Can you imagine? I was sick again last weekend. I don't know what's wrong with me. I get ill quite a bit recently. I still have my nose blocked. I cannot breathe properly. And I am feeling okay, much better than I was on Friday and Saturday. But yeah, I was in bed on Saturday. And it wasn't very nice. I don't know. But yesterday I felt fine. I went out. It was a beautiful day here. It was very hot. I was out and about and it was okay. But yeah. Agnieszka, good morning. Daria, good morning. And Mariola and Paf says, hello, Joanna. Your breakfast always puts me in a good mood. Thanks. I am glad to hear that. And this is my goal. This is my goal, to make you feel a little bit better, to have fun with English, because English is fun and it is a very nice language and we all should have fun when we learn it and not get stressed. Am I right? Am I right? Of course I'm right. I'm the teacher. I'm always right. Let's just agree to that, all right? Okay, everyone. So today we are going to talk about a very short text about Will Smith and Chris Rock and the Oscars. We are going to have a vocabulary today, and we are going to talk about the third conditional. Very difficult for many people because in Polish we don't use things like conditionals. We don't have so many tenses in Polish, so it is quite hard for us, but actually it's not that hard, trust me. It is, if you start thinking about it, if you put it correctly in your head, it's really not that bad. Good morning, Joanna and Alexandra. Good morning to you. Good morning. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat W ogóle obiecałam sobie, że się będę przedstawiać, więc na imię mam Asia, prowadzę OK English, gdzie uczymy angielskiego
gdzie uczymy mówić po angielsku bez stresu i skrępowania i znajdziecie nas na okenglish.eu i Instagram okenglish.pl. Dobrze, tak sobie pomyślałam, bo czasami ludzie tu przychodzą i w ogóle kim jest ta kobieta? Co ona w ogóle tutaj, o czym ona tutaj do nas rozmawia, nie? Dzisiaj będziemy sobie mówić o Willu Smithie, nie wiem jak to odmienić po polsku, który uderzył Chrisa Rocka na Oscarach. Na pewno słyszeliście o tej sytuacji, bo to o tej sytuacji było dosyć głośno. Will Smith poniósł konsekwencje i będziemy sobie analizować krótki tekst, naprawdę krótki. Do tego będzie słownictwo, które Wam się przyda o tym, żeby o tym rozmawiać. I oczywiście trzeci tryb warunkowy, który jest dosyć trudny dla nas do ogarnięcia, no bo zawsze w takich momentach, kiedy trzeba użyć tego trzeciego trybu, niby wiemy, ale ciężko go użyć, ciężko sobie to ułożyć w głowie. Dzisiaj powtórzymy sobie teorię, podamy sobie przykład, spojrzymy sobie na jeden mem, który był bardzo popularny w czasie, kiedy ta cała sytuacja się odbywała, więc o tym też sobie porozmawiamy. Good morning, Kasia, good morning. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy, to mam dla Was parę rzeczy. Przede wszystkim webinar. Happy Hour, tak go nazwałam. To jest Happy Hour, to jest webinar, który jest webinarem płatnym i to jest taka lekcja angielskiego ze mną. Godzina, 2. Myślę, że 2 bardziej niż godzina, dlatego że jak sobie spojrzałam ostatnio na te wszystkie materiały, które przygotowałam, to będzie więcej niż godzina. I na tej lekcji będziemy sobie rozmawiać o wolontaryzmie, czyli o łączeniu podróży i wolontariatu. I będziemy sobie mówić o plusach i minusach takiego połączenia. Jest to temat kontrowersyjny, no może nie kontrowersyjny, ale jest to temat, na który różni ludzie mają różne opinie. Jedni mówią, że to jest dobre, inni mówią, że to jest źle. I właśnie dlatego wybrałam Wam taki temat, żeby każdy z Was być może ułożyć sobie swoją własną opinię. I o to chodzi, żeby nie tylko potrafić opowiedzieć o czymś takim, ale też wyrobić sobie swoją własną opinię na jakiś temat i żeby nie tylko opisać problem, ale żeby powiedzieć, ja myślę w ten sposób, lub nawet nie zgodzić się z kimś, tak, żeby można było sobie podyskutować. I przygotowałam Wam parę pytań, które się pojawiały w czasie ostatniego tygodnia, kiedy parę osób próbowało się zapisać. Pierwsza taka rzecz, czym różni się happy hour od śniadania. Dlatego, że na happy hour spotykamy się też w takiej formie jak tutaj. Czyli jakby nie, przynajmniej na razie będzie taka forma, gdzie będziemy spotykać się właśnie w czymś takim. Czyli ja Was nie widzę, Wy mnie widzicie, ale sobie możemy porozmawiać przez komentarze, tak? I czym się różni? Przede wszystkim tym, że ja nie mówię po polsku w czasie tego webinaru, mówię tylko w języku angielskim. Oczywiście staram się, żeby to nie było bardzo szybko, tylko żeby każdy mógł zrozumieć. Nie ma tam rzeczy takich jak to teraz, czyli reklamy jakieś, czyli ogłaszanie czegokolwiek, co się dzieje. Przychodzicie, żeby się uczyć, skupiamy się na tym, aby mówić w języku angielskim, tak? Aby słuchać w języku angielskim i żeby się na tym angielskim skupić. Ja się skupiam na Was, dlatego jest właśnie ten webinar płatny, żebym mogła całą swoją uwagę, wszystko skupić na tym, żebyście się uczyli angielskiego w tym czasie. Poza tym, moi drodzy, otrzymujecie materiały do przygotowania, czyli przed zajęciami, już teraz tak naprawdę jak płacicie, to można ściągnąć sobie materiały do opracowania. Ja jeszcze i tak będę przesyłała w tym tygodniu zapisanym osobom wszystko jeszcze raz dokładnie, ale już jest wideo, jest artykuł, jest słownictwo, nad którym należy się skupić. Już teraz możecie sobie pracować nad swoją własną wypowiedzią na ten temat, który będziemy opracowywać w czasie happy hour.
To jest taki PDF, który dostajecie w cenie tego webinaru i z tym PDF-em sobie możecie pracować. Pracujecie przed webinarem, pracujecie w czasie webinaru i pracujecie również po webinarze. Wszystko jest tak zrobione, żeby, bo w tym akurat przypadku, w przypadku tego webinaru, który teraz będzie, skupiamy się na słownictwie, na przymiotnikach, które opisują podróże i wolontariat i opisują ten problem. I skupiamy się na wyrażeniach i przymiotnikach i będziemy sobie układać wypowiedzi, będziemy się uczyć w taki sposób, aby było Wam łatwiej i szybciej zapamiętać nowe słownictwo. I tutaj właśnie też o to chodzi. Będę Wam przedstawiać metodę 5 słów, która Wam pomaga uczyć się słownictwa. Także tym się różni śniadanie od happy hour. Na śniadanie przychodzicie, jest super fajnie w poniedziałki, jest za darmo, możecie się jak najbardziej również z tego korzystać, ale śniadanie nie macie nic do przygotowania, tak naprawdę śniadanie się kończy i czy się coś z tego wyniesiecie, czy nie, czy zapamiętacie, no to tak albo nie, różnie to bywa. Przeważnie dużo rzeczy ucieka z tych webinarów, natomiast tutaj naprawdę uczymy się w ten sposób, że będzie Wam łatwiej wszystko zapamiętać. Poza tym, ponieważ na razie jest Was dosyć mało, być może kiedyś w przyszłości będzie bardzo dużo osób i to będzie ograniczone, natomiast na dzień dzisiejszy macie okazję wysłać mi swoją pracę przed webinarem i ja mogę tą pracę sprawdzić. Też w zależności od tego, ile tego będzie, będziemy sprawdzać sobie takie wypowiedzi razem w czasie tego webinaru, czyli ja będę Wam pokazywać na ekranie tekst, który ktoś mi wysłał i będziemy sobie razem poprawiać. Być może taki jeden zrobimy lub dwa, w zależności od tego, jak one będą długie, natomiast resztę będę sprawdzać. Oczywiście wszystko będzie anonimowo, nie to, że będę mówić, że ktoś tam imię i nazwisko, nie będę tego ujawniać. Natomiast resztę będę sprawdzać po prostu poza webinarem i będę Wam wysyłać sprawdzone. I na podstawie tej wypowiedzi, którą będziecie sobie układać, będziecie również ćwiczyć mówienie. To już we własnym zakresie, ale będziecie sobie ćwiczyć mówienie. Ja Wam powiem dokładnie, jak to zrobić. Nie będziemy mieć okazji tutaj, żeby rozmawiać między sobą, ale będziecie mieli okazję, aby jednak tę wypowiedź i mówienie po angielsku będziecie mieli okazję ćwiczyć i ta metoda, którą Wam pokażę, również pozwala Wam przełamać barierę. Również jeżeli ktoś szczególnie ma z nią problemy, to też jest to naprawdę bardzo dobra metoda na to, aby tak krok po kroku, powolutku przełamywać tą barierę. Webinar obecnie kosztuje 50 zł, więc naprawdę niewiele i naprawdę dostajecie sporo w tej cenie. I webinar będzie dostępny, jeżeli nie możecie się zjawić, bo webinar jest 21 kwietnia o 19. Jeżeli nie możecie się zjawić na tym webinarze, to nic nie szkodzi, dostajecie nagranie po webinarze, który możecie obejrzeć kiedykolwiek. Ja nadal sprawdzę Waszą wypowiedź. Jest oczywiście jakiś tam deadline, do kiedy możecie mi wysyłać te wypowiedzi. Natomiast ja Wam to sprawdzę i tak naprawdę nie za dużo tam Was pomija, jeżeli nie przyjdziecie na ten webinar. Natomiast webinar będzie dostępny później do kupienia za 70 zł, czyli trochę drożej. Także mi się wydaje, że nawet jeżeli wiecie, nie skorzystacie od razu, nie będziecie na tym webinarze, to mimo wszystko warto go kupić, bo później tylko sobie możecie obejrzeć. I co? Będziemy się uczyć, czego się nauczycie? Będziemy się uczyć przede wszystkim tych przymiotników, będziemy słuchać, dużo jest słuchania i na końcu będziecie też potrafili użyć nowych słów, nowych wyrażeń, wypowiedzieć się na dany temat i będziecie ćwiczyć mówienie i to też Wam pomoże przełamać barierę. Link zostawiam w komentarzu, także można się zapisywać teraz, tak jak mówiłam, 50 zł. I tylko jedynie, więc naprawdę niedużo. Kolejna rzecz, moi drodzy.
Kolejna rzecz to jest webinar darmowy tym razem i to jest webinar, który jest takim webinarem instruktażowym już po polsku o tym, jak uczyć się słówek. I ten webinar będzie 26 kwietnia wieczorem, chyba o 19 lub 20, już teraz nie pamiętam. Zapisy są już otwarte i to jest taki jeden webinar, ja to chyba ostatni już będę teraz robić z tego cyklu, jak uczyć się czegoś, chociaż nigdy nic nie wiadomo. I mieliśmy jak uczyć się wcześniej gramatyki, jak uczyć się konwersacji, więc dużo takich webinarów i to jest jeden z ostatnich webinarów tego typu i on jest darmowy, tak jak mówiłam, dostajecie też ściągawkę i tak dalej, więc na tym webinarze będziemy się uczyć tego, o czym mówię, tak? Czyli jak uczyć się słówek po prostu. Podam Wam różne metody, nie tylko metodę 5 słów, którą ja używam osobiście, ale też różne inne metody, które stosują na przykład poligloci, które stosują osoby, które bardzo dobrze znają albo uczą się teraz języków. Więc parę takich metod Wam podam, które są efektywne, które są takie, że naprawdę zapamiętujemy te słówka, których ja używam na przykład przy nauce słówek również. I ten webinar, jak mówiłam, jest jedną częścią z serii takich webinarów. Reszta jest dostępna w bibliotece OK English. I ten webinar również będzie później dostępny w bibliotece OK English, no ale już nie będzie darmowy wtedy, wiadomo, jeżeli trafia na tą platformę. Natomiast Wy macie okazję, żeby się zapisać za darmo na taki webinar. Dobrze, kochani, jedna z ostatnich rzeczy, dużo będzie się działo teraz, bo bootcamp się kończy, więc ja będę miała dużo czasu na przygotowanie dla Was różnych rzeczy. Kolejna rzecz to spotkanie z Zuzaną Filą. I Suzan w zasadzie się na nią mówi. Suzan prowadzi Instagrama Suzan Linguistic i na tym Instagramie mówi o lingwistyce ogólnie, czyli mówi w ogóle o nauce języków. I my się spotykamy o 8 wieczorem 20 kwietnia. Ja będę o tym mówić jeszcze długo. I to jest spotkanie w ramach OK English Lift i będziemy sobie rozmawiać z Suzan o nauce języków, właśnie o różnych metodach, o tym jak zapamiętywać pewne rzeczy, o tym jak się uczyć efektywnie, z przyjemnością. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajną dziewczyną. Oglądałam z nią parę spotkań. Jest bardzo taka, wiecie, energiczna, z jajem dziewczyna i dlatego ją też zaprosiłam, żeby Wam też dała takiego kopa motywacyjnego. Więc to spotkanie również jest darmowe, również będzie na Facebooku, bez żadnego zapisywania się, bez niczego. Będziecie po prostu mogli przyjść, spotkać się, zadać pytanie. A później będzie cały czas dostępne na wszystkich kanałach, więc też jak nie możecie, to nic się nie stało, nic nie szkodzi. No i w tym tygodniu koniec bootcampu, moi drodzy. Bootcamperzy otrzymują na koniec zniżkę, mogą przedłużyć zajęcia z naszymi native speakerami i będzie więcej godzin dostępnych dzięki temu również z nauczycielami, ale nie o tym. Chciałam powiedzieć, że jeżeli chcecie się zapisać na kolejny listopadowy bootcamp, to teraz jest okazja. Jeżeli jesteście uczniami OK English, byliście uczniami OK English lub zapisywaliście się już na tą listę, to nie trzeba się zapisywać. Podaję link, oczywiście wszystkie linki są w komentarzu. Jak chcecie, to się można zapisywać. Jeżeli się już zapisywaliście, to już nie trzeba. Dobrze się zapisać na listę, bo również jeżeli jesteście na liście zainteresowanych, to otrzymujecie zniżkę. Oczywiście uczniowie jeszcze większą zawsze dostają zniżkę, zawsze mają pierwszeństwo zapisów i tak dalej. W listopadzie planuję zwiększyć liczbę uczniów. Zobaczymy, jak to będzie, bo to wszystko też zależy od nauczycieli, ile są w stanie wziąć ludzi. Natomiast chciałabym, żeby więcej osób mogło przystąpić do kolejnych edycji bootcampu.
Zobaczymy, jak to nam się uda. Dobrze, moi drodzy, to będziemy zaraz zaczynać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, macie kartkę, długopis, żeby sobie pozapisywać pewne rzeczy, żeby się czegoś nauczyć, wynieść z tej lekcji. I mam nadzieję, że wszyscy już czekają na naszą merytoryczną część. Okay, so the first question for you guys. Do you watch the Oscars and do you care who wins? Okay, so every year we have the most important awards in Hollywood, in the world, or in the movie world, and a lot of the movies are in the cinemas or are on Netflix very often, on streaming platforms. So do you guys care about the Oscars? Do you like it? Do you watch it? Do you watch the reviews? Do you care who wins? Or you just don't really care, it's not important to you? Let me know in the comments. And I can tell you that I kind of do care about it. I love watching movies and I love watching TV shows. I spent a lot of time watching Netflix actually, but I do love watching movies. I do love good movies, and I think in the recent years the Oscars, the movies that won the awards were really good. And I watched a couple of them, and I really think that some of them are amazing. And this year I actually haven't seen any yet, but I am planning to see those that won. And I do like a good movie, you know, and I do care who wins. Actually, I never watched the Oscars because of the time difference. You know, it's very late at night in Europe. But I always, when I wake up, I always check who won. I like to see what dresses they wore and what outfits. I like that, you know. So, you know, it's not really the most important thing in the world, but it's something that I do in my free time, maybe. So let me know if you like that, if you like the Oscars, and do you care who wins. So this year we had a very controversial situation, right? So Will Smith, he slapped Chris Rock. Chris Rock made a comment and Will Smith got very angry about it. Okay, I have seen the situation and I was shocked. First I thought it was they pretended that it was something that they agreed to do before, but it turns out that it wasn't. So really something that was kind of controversial for everyone. And we will listen to a short text, okay? So this is something that I took from a newspaper, a magazine, and I will read this to you first. So listen carefully, and then we will go through the vocabulary, okay? So there was an incident during the 2022 Oscars ceremony. Sorry, again this sentence. There was an incident during the 2022 Oscar ceremony. The host, Chris Rock, made fun of Jada Pinkett Smith, who suffers from apalachia, hair loss. He referred to her bald head, saying he can't wait for G.I. Jane 2. This prompted her husband, Will Smith, to come to the stage and slap Chris in the face. This caused a scandal and a huge debate online. Some say that Chris Rock deserved it, others that Will Smith acted too dramatically and unreasonably. Okay, one more time.
One more time, just for you to listen. I think it's not that difficult to understand, but let me read it again. There was an incident during the 2022 Oscar ceremony. The host, Chris Rock, made fun of Jada Pinkett Smith, who suffers from alopecia, hair loss. He referred to her bald head, saying he can't wait for G.I. Jane 2. This prompted her husband, Will Smith, to come to the stage and slap Chris in the face. This caused a scandal and a huge debate online. Some say that Chris Rock deserved it, others that Will Smith acted too dramatically and unreasonably. Okay. Mariola says, I watch Oscars every year. The Oscars. I watch the Oscars every year. You stay up so late. I am impressed. I wouldn't be able to do that. I love the ceremony, but I can't stay at night to watch it. I think the next day, it's Monday, I have to get up for work. So not. I would love to watch that live. Okay. So let's read together. So you will see it on the screen, and I would like you to read it with me. Okay, there was an incident during the 2022 Oscar ceremony. The host, Chris Rock, made fun of Jada Pinkett Smith, who suffers from alopecia. I think it's alopecia. I'm not really sure if this is the right pronunciation of that, actually. Hair loss. He referred to her bald head, saying he can't wait for G.I. Jane 2. This prompted her husband, Will Smith, to come to the stage and slap Chris in the face. The incident caused a scandal and a huge debate online. Some say that Chris Rock deserved it, others that Will Smith acted too dramatically and unreasonably. Okay, so now you see the text on the screen, and you maybe when reading it is a little bit better to understand the situation. And we will have a look at vocabulary. So the first sentence, there was an incident during the 2022 Oscars ceremony. Now here we have a word incident. An incident. An incident is an event or an event that people think is wrong. Ignore that. I don't know what I was writing there. Okay, so an incident is an event that people think is wrong. Okay, so very often it is something bad. I think probably in Polish we would say similar thing. There's a similar word, and we probably would also refer to something that happened and people think it is bad and it's not good. Maybe it has some bad consequences. So during that situation with Will Smith and Chris Rock, we say that it was an incident because it is bad. Okay. The host, Chris Rock, made fun of Jada Pinkett Smith, who suffers from alopecia, so hair loss. The host, so the person who was hosting the Oscars, the person who speaks at the Oscars, right, who is the main person who opens the ceremony and just walks you through it, that's the host. So this year's host was Chris Rock. He made fun of Jada Pinkett Smith. Yeah, to make fun of. To make fun of is to make jokes about someone and not in a nice way. Okay, so when we make fun of someone, we usually maybe pick something from their looks or from their character, and it's not like funny, right? It might be funny for us, but not for that person. Okay, so very often, like, children make fun of
each other in a bad way. And he made fun of Jada Pinkett Smith. So in the picture we have Jada Pinkett Smith. She's the wife of Will Smith, right? And she suffers from. To suffer from something is to be ill, okay? So I suffer from allergies. For example, I have allergies, and every year I suffer from my allergies, and they give me a runny nose, and it's not nice, right? So she suffers from hair loss. So she loses hair. The condition that she has, as far as I know, it's something that can happen just because, right? Your body reacts to certain things, to stress or something like that. And she's bald. She doesn't have any hair, right? And he made fun of that illness, okay? He referred to her bald head, saying he can't wait for G.I. Jane 2. Now, he referred to refer to something is to mention something. So he mentioned her bald head, saying he can't wait for G.I. Jane 2. Now, some of you who are old as I, maybe you remember G.I. Jane? G.I. Jane, not G.I. Jane, G.I. Jane. It was a movie with, I can't remember her name now, but it was a movie about a woman in the army, right? And she was bald. She didn't, of course, she was in the army, so they all cut hair very short, and she just had her head bald. She didn't have any hair. So Chris Rock made a joke, and not a very good one, I think, right? So he mentioned her bald head and said he can't wait for G.I. Jane 2. This prompted her husband, This prompted her husband, Will Smith, to come to the stage and slap Chris in the face. This prompted her husband, okay? To prompt is to cause an action. Okay, so this caused Will Smith to come on the stage and slap Chris in the face. Okay, so slap and hit are a bit different from each other. So hit can be with a fist, for example, and that was a slap. A slap is with an open hand. Okay, so when you do this in someone's face, that's a slap. So this caused Will Smith to come to the stage and slap Chris Rock in the face. Slap someone in the face, okay? Alexandra says it was Demi Moore. Exactly, it was Demi Moore, thank you very much. The incident caused a scandal and a huge debate online. So here we have a very easy two words, because they are very similar to Polish words. So we have scandal. Scandal is something that people think is an outrage. So people think this is wrong. They start talking about it. They are shocked by it. So this is a scandal. So the incident, we had the incident before, that caused a scandal and a huge debate online. So debate is a discussion, right? So people were discussing this online. Some say that Chris Rock deserved it, others that Will Smith acted too dramatically and unreasonably. So here we have the word dramatically. Dramatically is a very sudden, often to a great degree. Now dramatically, remember, it is an adverb. Okay, it is not an adjective. So we can say this was very dramatic. This situation was dramatic. That's an adjective. But when we have an adverb, we describe a situation. Not a situation, but an activity.
something happened, right? So he acted how? Dramatically. He acted how? Unreasonably. All right? So remember about this, okay? Dramatic situation, but acting, doing something dramatically. Okay, so let's read this whole thing again. There was an incident during the 2022 Oscar ceremony. The host, Chris Rock, made fun of Jada Pinkett Smith, who suffers from alopecia, hair loss. He referred to her bald head, saying he can't wait for G.I. Jane 2. This prompted her husband, Will Smith, to come to the stage and slap Chris in the face. The incident caused a scandal and a huge debate online. Some say that Chris Rock deserved it. Others, that Will Smith acted too dramatically and unreasonably. Alright, so before I move on, let me have a look what Alexandra said, because it is a long comment. I don't watch the Oscars, but I do care who won. Then together with my husband, we try to watch all movies that won the award. Actually, I do the same. So I don't watch the Oscars. I do care about who won. And then I try, my boyfriend doesn't really care that much about it, but I do try to watch all the movies that won the Oscars. I think usually in the recent years, the movies are very good. I mean, some of them are not big movies, you know, they don't have a big budget, or they are not impressive or anything, but they're good movies. I remember last year I watched some on Netflix that didn't even win. Some of them didn't win, they were just nominated. And some of them were amazing, and Netflix didn't really advertise them for some reason, and I was really impressed. So I think I should do this year too. I didn't have time to research that, but I think sometimes I don't know what to watch, so I think I need to do it. Isabella says, okay, good. Isabella, I will come back to your comment because I will have a question about it. And I'm also interested to hear what people say about this. Okay, wait a second. So let's review the vocabulary here. So we have an incident, so it is an event that people think is wrong. Okay, so for example, this incident was caused by drunk driving, right? So incident is something bad, a situation that has bad consequences or was bad. To make fun of someone is to make jokes about someone, not in a nice way. He made fun of her because she's bald. To suffer from is to be ill. I suffer from allergies. To refer to is to mention something. He referred to the incident when he was drunk driving. To prompt is to cause an action. This prompted him to stop drinking. To slap, to hit with an open hand. It is a slap in the face. This actually here is an idiom. Okay, so we can say that something was slap in the face when something happened to us and it was an insult, right? So, for example, if you were fired at work, let's say you were always a good employee, nothing bad happened, but suddenly you got fired. You can say it was a slap in the face. Something bad happens to you, something insulting, something that you don't think was good for you, you can use that expression. It's not only that someone slaps you in the face, of course, that's also a description of this action, but also if something happens to you in a bad way. Next one is a scandal, something that people think is an outrage. What a scandal! She cheated on him. A debate, a discussion. The debate was long and he lost. And dramatically, very suddenly, out to a great degree, often to a great degree. She always speaks so dramatically. She always speaks,
so dramatically about her past. Okay? Someone can be dramatic, but someone can also act dramatically. So we had Will Smith and Chris Rock. Chris Rock made a bad comment. Will Smith went on a stage and slapped him in the face. During the Oscars, during the live TV, in front of everyone. So what do you think? What do you think? Do you think it was okay? Or do you think it was not okay? Do you think Chris Rock deserved it? Or do you think, well, that was a little bit too much? Will Smith maybe acted dramatically, too dramatically. What do you think? What do you think about the situation? I think, to be honest, first, when I watched this, right? Well, let me move myself a little bit. Not this, sorry. Oh, yeah. So, when I watched it the first time, I was thinking, he deserved it, okay? So the woman is sick. She has a condition. She's an actress. She's very beautiful. She's a very beautiful woman, but she's also, she also has to, we say, maintain it. Maintain it is to keep the looks. Maybe she has hard time to get a job right now because she doesn't have any hair. It's Hollywood, people care about these things there. So he made a comment in front of everyone. I was like, this is not good, right? This should not happen. And then Will Smith, I don't know really, because I can understand that he was very upset, and this is his wife, but I think it was a little bit too much. I think it was very dramatic. I think it was very unreasonable. I understand he could have done this after the ceremony or during the break or something, right? And not on the stage, and also using a bad word, cursing at Chris Rock. I don't really think it was right to do. But he got banned from the Oscars for another 10 years, which is sad. I like Will Smith. I think he's a good actor, and that's sad. But he got the consequences. I think he could have done this in a different way. And Chris Rock definitely deserved it. So Isabella says, in my opinion, he deserved it. Yeah, he deserved it. In my opinion, he deserved it. Isabella says that he deserved it. I wonder what you think. Do you think that it was okay for Will Smith to do it or not? So let's have a look at some grammar. So you have to see this. There we go. So there was a meme on the internet. You can see it's not really a meme. I think maybe it is. Someone tweeted this, and people started sharing this, right? And it's a very good example of understanding how the third conditional works. Okay, so it says, if Will Smith hadn't slapped Chris Rock, I wouldn't have known the Oscars even happened. Okay, so we have the third conditional, very good example of the third conditional. So the third conditional we use, there is a structure for it. So we start from if, then we get past perfect, and in the second part of the sentence we add would, have, and the third form of the verb. Okay? Czyli w tym trzecim naszym trybie mamy specjalną konstrukcję. Każdy tryb ma swoją własną konstrukcję. Jak się już uczycie od jakiegoś czasu, no na pewno wiecie.
Pierwszy, drugi i trzeci, wszystkie mają swoje własne struktury, które są dosyć sztywno ustalone. Można kondycjonale mieszać, można przestawiać na przykład zdanie, bo tutaj nie musimy zaczynać od if, możemy zacząć od drugiej strony. Natomiast zawsze jest tak, że po if musi być to, to i to, a w drugiej części zdania musi być to i to i to. I tutaj mamy if. Po if mamy osobę, czyli mamy Will Smith. Później mamy past perfect. Past perfect, czyli ten czas zaprzeszły. Czas zaprzeszły składa się z had, czasownika had i trzeciej formy czasownika. Okay? Czyli hadn't, tutaj mamy oczywiście przeczenie, tak czy siak jest had. Hadn't slapped. Zauważmy, że slap jest czasownikiem regularnym, dodaje się ed, podwaja się p, ponieważ jest to krótkie słowo i nie wymawia się slapped, tylko slapped. Okay? Czyli hadn't slapped Chris Rock. Druga część zdania zaczyna się od osoby I, dodajemy would, dodajemy have i dodajemy trzecią formę czasownika. Wouldn't have known. Okay? Do czego używamy tego trzeciego kondycjonala? Trzeciego kondycjonala używamy do gdybania o przeszłości. Czyli gdybym na przykład uczył się więcej w szkole, to teraz to bym na przykład, nie wiem, miał same piątki. Tak? Czyli odnosimy się do przyszłości i gdybamy o czymś, co się już stało. Ten tekst, który tu widzicie po prawej stronie, oznacza, gdyby Will Smith nie uderzył Chrisa Rocka, to bym nawet się nie dowiedział o Oscarach. Tak? Czyli to nie chodzi o to, że teraz, tylko odwołujemy się do przeszłości. W przeszłości Will Smith uderzył Chrisa Rocka i w przeszłości bym się o tym nie dowiedział. Parę innych przykładów. If I had studied at school, I would have gone to a better university. Okay? Odnosimy się do przeszłości, czyli teraz ja już mam swoje lata, patrzę w przeszłość i mówię o swojej edukacji w przeszłości. Gdybym uczyła się w szkole, gdybym się więcej uczyła w szkole, to bym poszła na lepszy uniwersytet, tak? Czyli na lepszą uczelnię. W przeszłości. Wszystko się odnosimy. Po polsku jest ciężko czasami to wytłumaczyć, dlatego że my nie używamy takich konstrukcji. My mamy tylko czas przeszły, po prostu. Natomiast tutaj odnosimy się wyraźnie, właśnie w angielskim to jest to fajne, że my używamy pewnych konstrukcji, są ściśle ustalone do pewnych sytuacji. I jakby nie możemy ich interpretować inaczej. Z polskiego, jak wyciągniemy jakieś zdanie z kontekstu, to my nie wiemy, do czego my się odnosimy. W angielskim zawsze wiemy. I to jest właśnie ta magiczna gramatyka angielskiego, która nam pokazuje, kiedy dokładnie to się stało. Tak? To się stało w przeszłości. Druga rzecz. If I had known you loved me, I would have married you. Na przykład, taka sytuacja, takie zdanie, kiedy możemy je użyć. Na przykład, kiedy rozmawiamy z kimś, kogo znaliśmy w dzieciństwie, albo kogo znaliśmy w szkole. I zawsze byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Przez całą szkołę byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Później kontakt się urwał, spotykamy się nagle na mieście, idziemy na wino. O Jezu, nie widziałam Cię lata. Idziemy na wino. I ta osoba nam mówi, przez całą szkołę Cię kochałem. Tak? Przez całą szkołę Cię kochałem, byłem w Tobie zakochany. I Ty mówisz, gdybym wiedziała o tym, że mnie kochałeś, to bym za Ciebie wyszła. Wtedy, w przeszłości, nie teraz. Okay? Więc to jest taka konstrukcja, która dotyczy właśnie przeszłości. Okay, what time is it? We have time. So, a few questions, a few things with the vocabulary. Okay? So the first one is she, him in the face after he made a comment about her looks. A, incident. B, slapped. C, hit it. Okay, which one is the right one? Oh, Agnieszka, sorry. I think he deserved it. He shouldn't make fun of illness. Okay, good. I will correct you. He shouldn't have made
fun of her illness. Ok? Czyli on nie powinien był robić, śmiać się z jej choroby. On nie powinien był. Ok? Czyli he shouldn't have made fun of her illness. Okay, but he deserved it. That was very good. Okay, so everyone says B. B is the correct answer. Absolutely. Slapped. Okay? Slapped, czyli dodajemy ed. I od razu powiem, że C, mimo że mogłoby być uderzyć kogoś w twarz, tak? Hit, moglibyśmy użyć hit, ale co? Hit jest czasownikiem nieregularnym, czyli w czasie przeszłym nie będzie hit it, a będzie hit. She hit him in the face. Może być. Też można uderzyć kogoś po prostu pięścią w twarz. Hit. Ale nie dodajemy ed. Ok? Czyli ten czasownik hit jest we wszystkich formach podobny. I tutaj jeszcze podzielę się tym zdaniem. On nie powinien był On nie powinien był żartować z jej choroby. He shouldn't have made fun of her illness. Ok? Odwołujemy się do przeszłości, czyli znowu mamy tą konstrukcję z have. Tam mieliśmy would have made, a tutaj mamy nie powinno się było coś robić w przeszłości i taka konstrukcja shouldn't have made fun. Ok? Thank you, Agnieszka. That was very good because I can always use it to show others. Okay. If the Arctic ice melts, sea levels will increase. Dramatic, drama, or dramatically. If the Arctic ice melts, sea levels will increase. Dramatic, drama, dramatically. What do you think? A, B, or C? Mariona. Okay, Agnieszka. Aneta. Very good. Very good, guys. Path. C. C is correct. Okay, dramatically. Dramatic, pamiętajcie, dramatic jest przymiotnikiem, czyli nam opisuje coś, że coś jest dramatycznego, tak? Czyli na przykład sytuacja była dramatyczna, tak? Możemy powiedzieć, situation was dramatic. Natomiast dramatically jest przysłówkiem, opisuje sytuację lub czynność, która będzie się działa lub gdzie się działa. Czyli coś się wydarzyło dramatycznie. Czyli na przykład, tak jak mieliśmy w tekście, on zrobił to bardzo dramatycznie. He did it dramatically. He acted, czyli on działał, robił coś dramatycznie. He acted dramatically. I tutaj nam słowo dramatically opisuje, w jaki sposób coś się będzie zmniejszać. Jak kiedyś się uczyliście Business English, to połączenie increase, decrease dramatically gdzieś tam się na pewno pojawiło, bo jak się uczymy opisywać grafy przeróżne czy jakieś statystyki, to używamy właśnie takiej kombinacji decrease, increase i do tego będzie dramatically na przykład, tak? Czyli może gdzieś tam Wam się przewinęło. Czyli jeżeli ten poziom morza, poziom wody w morzu się podniesie, to podniesie się jak? Dramatycznie, czyli increase dramatically. Okay, next one. Climate change has many countries to take action and introduce changes. Stirred, prompted, pumped. Stirred, prompted, pumped. What do you say? A, B, or C? A, B, or C? What do you think? Stirred, prompted, or pumped? Agnieszka, Mariola, who else? Paulina. Paulina is here too. So, yes, B is the correct answer. Prompted. Okay, prompted. Prompted is to cause an action. Okay, so climate change. So climate change happened. Good job, Pav. Climate change happened and that caused
the countries to introduce some changes. Have a look how we pronounce prompted. Very often we do not pronounce the P, the second P, it's prompted. Okay, in the C is pumped, but I'm not really sure if that's actually could be a word. Stirred. To stir something, stir is mieszać, ale też może stir oznaczać, że wywołać poruszenie. Tak, stir może też być. Tutaj mogłoby być stirred some countries. Jakbyśmy to trochę tak rozciągnęli, to może przymknęlibyśmy oko, to może by mogło być, ale tak naprawdę najbardziej pasującym słowem jest prompted. Okay, next one is police said that the took place around 2 a.m. Scandal, action, incident. Scandal, action, incident. What do you think? A, B, or C? A, B, or C? Scandal, action, and incident. And here we have a very good Paulina, Kasia, very good Aleksandra, excellent. And Agnieszka, Mariola. Good job. C, of course, incident. Very good example of how this word is used in what context. Very often when you see any police reports, any reports in the newspaper about crime, the word incident will be there, for sure. Okay? So, and take place, so it happened. Very often as well. In a sentence like that, you will see it for sure. Okay, and the last one. Other children used to, me because I was short, make fun of, laugh, and smile off. Laugh off, smile off. Okay? Other children used to make fun of, laugh off, or smile off. Me because I was short. Alexandra, Paulina, and one more. Come on. Mariola, Isabella, good job. Okay. So, yes, other children used to make fun of me because I was short. Okay. So, make fun. Teraz tak, zadanie dla Was. Okay. Good job, everyone. Zadanie dla tych, którzy chcą jeszcze dodatkowy plus na dziś, czyli jak powiemy śmiać się z kogoś, używając słowa laugh. Ok? Czyli mamy make fun of i to jest phrasal, który dokładnie śmiać się kogoś, robić sobie z kogoś żarty. Śmiać się z kogoś możemy powiedzieć jeszcze na inny sposób, używając słowa laugh. Kto wie, wpisuje w komentarz. Ok? I to jest takie dodatkowe zadanie na dzisiaj. Dobrze, moi drodzy. Chciałabym też, korzystając z okazji, więc ja czekam na Wasze odpowiedzi jeszcze i przed zakończeniem, korzystając z okazji, chciałabym powitać, bo stwierdziłam, że chciałam kiedyś tak robić, ale w ogóle mi zawsze uciekało, czyli chciałabym powitać nowych uczniów, Kingę, Magdę i Pawła, którzy dołączyli do nas w zeszłym tygodniu. Witamy Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że się nauczycie, że Wam pomożemy, nie nauczycie się, ale pomożemy Wam mówić bez kompleksów i strachu i zażenowania. Słuchajcie, jeszcze taka rzecz, że zanim skończymy, pierwsza rzecz to taka, że nadal są te zapisy na webinar, na happy hour i bardzo Was serdecznie, moi drodzy, zapraszam na ten webinar. Na webinar również jak nauczyć się słówek, też wyrzucam. Widzę, że Wasze komentarze lecą, zaraz zobaczymy, sprawdzimy. I jak uczyć się słówek, też jest webinar za 2 tygodnie. I teraz tak, moi drodzy,
Zmieniamy ceny w OK English, zmieniamy pakiety w OK English, więc od 16 maja pakiet 5 zajęć ważny na 5 tygodni będzie kosztował 799 zł. Pakiet 10 zajęć będzie kosztował 1480 zł i będzie ważny na 10 tygodni, czyli nie tak jak było na 5 tygodni wcześniej, tylko na 10 tygodni, czyli będzie rozciągnięty w czasie. Dużo osób prosi zawsze o to. Ja wcześniej się nie zgadzałam na to, natomiast teraz myślę, że można tak zrobić i będziemy tak robić, czyli dajemy Wam więcej czasu na to, żeby te 10 zajęć żeby Wam dać więcej czasu na ich wykorzystanie. Uczniowie mogą korzystać ze starych cen do 30 czerwca, czyli do 30 czerwca macie pakiet za 650 zł ważny na 5 tygodni i 1100 zł ważny na 5 tygodni, nie na 10, na 5 tygodni i po starej cenie 1100 zł. I jeżeli jesteście uczniami OK English, to do 30 czerwca możecie wykupywać te pakiety. Inni, jak przystąpią po 16, to już będą mieli nowe ceny. No i bootcamperzy otrzymują zniżkę w tym tygodniu 10% na stare pakiety, czyli na te 650 zł, 1100 zł i będą następnie traktowani jako uczniowie OK English, czyli będą mieli szansę na przedłużanie tych pakietów w starych cenach. To jest takie ogłoszenie, czyli teraz tak naprawdę warto się przyłączyć do OK English, bo macie jeszcze te stare ceny, możecie z nich korzystać i możecie do 30 czerwca jeszcze korzystać na przykład z tego mniejszego pakietu 5 zajęć za trochę nieco taniej. Więc będziemy teraz przyjmować na zajęcia, dlatego że bootcamp się kończy, nasi nauczyciele będą mieli sporo czasu. Bardzo dużo im się zwolni, bo mamy naprawdę dużo teraz takie naprawdę nie ma gdzie wcisnąć szpilki nawet. Natomiast już po bootcampie będzie luz i już są wtedy zajęcia wolne i rano, i wieczorem, i po południu. Także sami sobie je ustalacie, sami dostajecie link do bookowania i będziecie mogli sobie bookować. Oczywiście treningi dostosowujemy do Was, do tego co potraficie, nie potraficie, do Waszego poziomu. Ja się z Wami spotykam na rozeznanie najpierw, a potem rozmawiamy sobie o angielskim, sprawdzam Wasz poziom, robimy test poziomujący, dobieram Wam nauczyciela, potwierdzamy zajęcia i startujecie z nauczycielem, uczycie się. Mój kot szaleje. Szaleju się najadła. Dobra, moi drodzy, widzę, że komentarze wszyscy dobrze powiedzieli laugh at, czyli śmiać się z kogoś, czyli make fun of someone, tak? Można powiedzieć make fun of someone, ale można też powiedzieć laugh at someone, tak? Można też powiedzieć w ten sposób, czyli się śmiać z kogoś. Okej, moi drodzy, będziemy kończyć w następnym tygodniu, ponieważ jest Wielkanoc, to nie mamy w następnym poniedziałek śniadania, ale myślę, że sobie je zrobimy we wtorek. We wtorek sobie zrobimy śniadanie, bo why not, tak? So, happy Easter everyone. I hope you have a wonderful time. I hope that it will be a great one for you and you will have fun and it will be amazing and you will eat some good bigos and biała kiełbasa and żurek and whatever. So, and that it will be a lovely, lovely time for you and your family. And give me, więc zapomniałam poprosić o serduszko, kciuki w górę, o podzielenie się tym live'em z innymi. Więc jeżeli czegoś się nauczyliście, podobało Wam się, było przyjemnie, było fajnie, to dajcie mi znać w ten sposób. It was nice morning with you. Thank you very much, Kasia. Thank you for coming. I hope you will come back again next week. Agnieszka, happy Easter and happy Easter to happy Easter to you too. Agnieszka, to you and your family. Thank you so much, guys.
See you next week. Bye bye!